Serdecznie witamy Państwa na kolejnym wydarzeniu w drugiej edycji naszego projektu Opowieść o dwukulturowej przedwojennej mszy niedolnej. Jego celem, jak na pewno Państwo już wiedzą, jest ukazanie, jak w przedwojennej mszanie współistniały i żyły obok siebie dwa wyznania, dwie kultury, chrześcijańska i żydowska. Obydwie grupy żyły obok siebie, przenikając się, inspirując, tworząc wspólnotę i historię. Były jednak w naszym mieście i takie osoby, i rodziny, które tę tożsamość miały podwójną. Urodziwszy się Żydami, przyjęły chrzest, stając się katolikami. Dla nazistów niestety pozostały wciąż Żydami i w większości podzieliły ich los, z jednym wyjątkiem, gdy ojcowska miłość w bardzo brawurowy sposób uratowała jedną z nich. I właśnie o tych osobach będziemy dzisiaj chcieli porozmawiać z Państwem. Natomiast jeszcze zanim zaczniemy prezentację, chciałam Państwu przypomnieć, że nasz projekt edukacyjny to jest tylko jedna z rzeczy, które należą do działalności naszej fundacji. I obecnie realizujemy też między innymi dwa duże projekty związane z upamiętnieniami. Po pierwsze, niebawem zaczynamy renowację pierwszych macew na zabytkowym cmentarzu żydowskim w naszym mieście, który jest najstarszym zabytkiem w tym mieście, a także upamiętniamy żydowskich mieszkańców naszego miasta, którzy spoczywają w wspólnym grobie na Pańskim. To jest w sumie około prawie 1000 osób. I będziemy stawiać wspólną tablicę, na których będą wypisane ich imiona, nazwiska i wiek, tak żeby przestały być bezimienne. I ta tablica stanie właśnie tam na Pańskim, tuż za pomnikiem, czyli jeszcze przed samym miejscem spoczynku tych żydowskich mieszkańców naszej miejscowości. I uroczyste odsłonięcie tej tablicy odbędzie się podczas 81. rocznicy zagłady w naszym mieście. I już dzisiaj bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na obchody, które się będą odbywały 20 i 21 sierpnia tego roku. I tak samo jak było rok temu, pierwszy dzień poświęcimy na festiwal kulturalny, będą warsztaty, koncert, prelekcje, a drugiego dnia będziemy składać hołd ofiarom i zachęcamy do uczestnictwa oczywiście w obu dniach obchodów. Chcieliśmy też jeszcze podziękować po raz kolejny Bibliotece Miejskiej, że znowu gości nas w swoich progach i pani burmistrz, która objęła projekt honorowym patronatem i poproszę o kilka słów powitania. Dziękuję. Ja po raz kolejny serdecznie witam na opowieści o przedwojennej dwukulturowej mszy niedolnej, ale dzisiaj to przede wszystkim chciałam pogratulować pani Urszuli Antosz-Rekuckiej wyróżnienia przez powiat limanowski. Na ostatniej sesji Rady Powiatu otrzymała takie wyróżnienie właśnie za działalność kulturalną i związaną właśnie z tymi programami, ale też wiem, że zamieszczaliście Państwo na Facebooku informację, że otrzymaliście również nagrodę na Forum Dialogu, prawda? Nie? To nie było? To? Razem z Forum Dialogu, tak? Aha. No więc tym bardziej należą się brawa. Także ja już nie przedłużam i zapraszam. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo za te miłe słowa. Zanim przejdziemy do prezentacji, w nastrój nas wprowadzi Kuba, który wykona dla Państwa walc pamięci ofiar zagłady na skomponowaną przez siebie melodię. I ci z Państwa, którzy byli na 80. rocznicy, mogą pamiętać tę kompozycję.
Tak jak zostało wspomniane już na początku, dzisiejsze spotkanie ma przypomnieć, ale też oddać hołd osobom, które urodziły się Żydami, wybrały tożsamość chrześcijańską, zostały katolikami z różnych przyczyn. Często to była miłość. Robiono to dla współmałżonka. Nie we wszystkich przypadkach znamy powody, ale były to osoby, które miały, można powiedzieć, podwójną tożsamość, bo urodziły się Żydami, ale zostały chrześcijanami. Tych rodzin, które były czy mieszkańcami Mszany Dolnej, czy w jakiś sposób z Mszaną związane, było kilka. Były to rodziny Rosensztoków, Szperberów, Beresów oraz pochodząca z Krakowa, ale często tutaj goszcząca na wakacjach rodzina Gottliebów z Krakowa. Także żona pana Śliwińskiego, katolika, była ochrzczoną Żydówką. Nadto Sebastian Flizak, osoba o dużym autorytecie, bo i etnograf, i historyk, badacz, opisuje taki ciekawy przypadek krakowskiego adwokata, który nazywał się Goldblatt i miał się on podobno ochrzcić w Mszanie tuż przed egzekucją, tą dużą 19 sierpnia 1942 roku. Nie wiemy, na ile to świadectwo może być wiarygodne, ponieważ ono zostało zapisane w latach 70., czyli 30 lat później i to jest jedyne świadectwo. Ale skoro już opowiadamy o tym temacie, to chcemy też o tym człowieku wspomnieć. Jeśli chodzi o sytuację osób żydowskiego pochodzenia, które jednak były katolikami, to na początku okupacji byli lepiej traktowani niż ludność żydowska. Na przykład mogli pozostać w swoich mieszkaniach i te dzieci mogły uczęszczać do szkół. To było bardzo ważne, bo aż do wakacji tych tragicznych, podczas których doszło do masowego mordu, te dzieci normalnie mogły do szkół chodzić. Była trójka takich dzieci, za chwileczkę sobie o nich powiemy. Natomiast wszystkie dzieci żydowskie już z końcem listopada, mamy takie dwie daty, 1 grudnia lub koniec listopada, zostały usunięte, nie mogły uczęszczać już do szkół. I tutaj mamy wyświetlony fragment kroniki Szkoły Powszechnej, tej, która stała w miejscu dwójki, i mamy taki zapis w jednym miejscu mówiący, że z dniem 1 grudnia 1939 roku usunięto ze szkoły młodzież izraelicką, a w drugim fragmencie tej samej kroniki mamy jeszcze bardziej przykre sformułowanie, mamy wyeliminowano również ze szkoły młodzież izraelicką. Czyli ci, którzy byli Żydami i pozostali przy wyznaniu swoim żydowskim, automatycznie zostali z tych szkół wyrzuceni. Natomiast te 3 dziewczynki, o których powiemy za chwilę, mogły jeszcze do szkoły uczęszczać aż do sierpnia, właściwie do czerwca 1942 roku. Świadczą o tym te fotografie, które prezentujemy Państwu. Jesteśmy bardzo wdzięczni pani Teofilii Latoś, która nam udostępniła te fotografie, ponieważ jej mama uczęszczała do szkoły i takie fotografie się zachowały i mamy bardzo wyraźnie nawet opisane, że jest to czerwiec 1942 roku, Powszechna Szkoła Żeńska w Mszanie Dolnej, opisani są nauczyciele i mamy na przykład taki zapis, że 3. od góry z lewej Anita Szperber zastrzelona przez gestapo razem z Żydami. Na wszystkich tych 3 fotografiach ta dziewczynka się znajduje. Ona uczęszczała do 7. klasy przed ostatnimi wakacjami w swoim życiu. My ją mamy też oznaczoną, jak dojdziemy do tej rodziny Szperberów, to pokażemy ją dokładnie, która to jest dziewczynka. Jeszcze jeden fragment tej kroniki szkolnej, która zachowała się, jest przechowywana w szkole podstawowej nr 2.
i jest taki zapis. Rok szkolny 1942-43 poprzedził w wakacje tragiczny wypadek. 2 uczennice, Anita Szperber i Krystyna Beresówna, bo 3. dziewczynka już ukończyła szkołę rok wcześniej, starsza siostra Krysi, czyli Marysia Beres. Tu mamy pomyłkę, bo mamy zapis zostały dnia 16 lipca, a to było tak naprawdę 19 sierpnia, wraz z Żydami rozstrzelane. Według naocznego świadka odsunięto Anitę na bok i oświadczono jej, że jest wolna i może iść do domu, ale ta odrzekła: idę z mamusią na śmierć. Przeżegnała się, uklękła i tak trafił ją strzał. Krystynka ze świętymi obrazkami w rączce wchodziła na miejsce kaźni, była uczennicą klasy 5. Koleżanki samorzutnie zakupiły mszę świętą za ich duszę zaraz po śmierci, a następnie w rocznicę ich śmierci. Więc tutaj pominąwszy trochę takie związane z różnymi mitami wspomnieniowymi o tym, co tam się działo tuż przed śmiercią tych dziewczynek, ale to pokazuje, jak one były silnie zakorzenione w to środowisko katolickie, skoro dziewczynki z klasy samorzutnie zakupiły mszę świętą za ich duszę i też w rocznicę śmierci. I tak jak mówię, w Mszanie krąży i krążyło wiele mitów właśnie na temat śmierci tych osób, zwłaszcza obu tych dziewczynek. My, zanim zaczęliśmy zgłębiać temat i szukać rzeczywiście udokumentowania, to słyszeliśmy na przykład takie teksty, że Anitka poszła na śmierć prosto od pierwszej komunii, co nie może być prawdą, bo ona miała wówczas już 14 lat, była uczennicą klasy 7. Inne relacje przypisują pójście z obrazkiem Krysi, a Anitce z krzyżem, skrwawione białe sukienki, podczas gdy wiemy, że te ofiary tam musiały się rozbierać, one nie mogły mieć żadnej odzieży ani nic w rękach. Prawdopodobnie takie opowieści powstały, żeby trochę ten straszny temat obudować takimi wspomnieniami pięknymi. Także to wskoczenie Anitki relacjonowane przez Sebastiana Flizaka do zbiorowej mogiły wydaje się mało możliwe. I również takie słyszeliśmy wersje, że ci katolicy żydowskiego pochodzenia zabarykadowali się na plebanii i nie chcieli wyjść. No, nikt nie mówił wcześniej przecież, żeby nie wzbudzać paniki, że mają się zgłosić na egzekucję, tylko wersja była, że jadą do pracy na Wołyń, że tam będą mogli pracować, że się im będzie lepiej żyło. Także to też są takie miejskie jakieś legendy. Również pojawiają się takie relacje, że mężczyźni próbowali się otruć czy zdobyć tą truciznę. Tego nie potrafimy do końca zweryfikować. Mogło być i tak. Bywało tak. Jak ktoś czyta literaturę dotyczącą zagłady, to wie, że zdarzały się takie rzeczy także. Faktem niepodważalnym jest, że zginęli prawie wszyscy neofici, łącznie z będącą w 9. miesiącu ciąży żoną pana Śliwińskiego, a jedyną ocaloną z tej grupy jest Nusia Rosenstock i o niej zaraz coś więcej Państwu opowiemy. To jest właśnie pierwsza z tych rodzin, którą chcemy dzisiaj zaprezentować. O niej wiemy dość dużo dzięki temu, że właśnie Nusia przeżyła i jej córka, którą serdecznie witamy i cieszymy się, że jest z nami, udostępniła nam zarówno historię rodzinną, jak i dokumenty, fotografie, bo ja przez wiele lat słyszałam tą historię i nie mogłam sobie wyobrazić, jak to było, jak wyglądały te osoby. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy pokazać. W prawym górnym rogu widzimy bardzo przystojnego dziadka, pani Małgosi, Emila Rosenstocka, a poniżej właśnie jej mamy jako taką szkolną dziewczynkę. Ta historia jest taką piękną historią, która nadawałaby się na jakiś romans chyba. Mianowicie Emil Rosenstock pochodził z bogatej ziemiańskiej rodziny żydowskiej z okolic Lwowa. Urodził się w Pysznicy w 1880 roku. To jest właśnie w rejonie lwowskim.
To była rodzina ziemiańska, mieli dwór, mieli przeróżne uprawy. Emil zarówno szkołę, jak i studia kończył w Lwowie, potem jeszcze się dokształcał w Wyższej Szkole Technicznej w Pradze, także właściwie miał jakby 2 kierunki ukończone i został inżynierem kolejnictwa i w jakiś sposób trafił do Mszany oddelegowany. Pan Heniusz Zdanowski, który nam o nim opowiadał jako pierwszy, twierdził, że on był budowniczym linii kolejowej, tej kolei transwersalnej, ale to nie jest możliwe, dlatego że popatrzmy na daty. 1880 on się urodził, a ta kolej powstawała, kiedy miał 4-6 lat, więc niemożliwe. Ja raczej sądzę, że być może brał udział w jakichś pracach remontowych. Remont wiaduktu, prawda? No właśnie, a pan Henio twierdził, że on ten wiadukt budował. Także na pewno tak, ja zawsze ten wiadukt pokazuję moim uczniom, żeby popatrzcie, opowiem wam historię, kto budował, ale właśnie remontował, tak? No i ponieważ nie był z Mszany, zamieszkał u pani, która była wdową, miała 4 synów, pani Łabuzowa, no i coś tam się między nimi stało, jakaś chemia powstała i postanowili się pobrać. No i to była naprawdę decyzja o dalekosiężnych skutkach, ponieważ no dla niej Emil właśnie chciał przyjąć chrzest i rzeczywiście zachowały się dokumenty, że jednego dnia przyjął chrzest, drugiego dnia był ślub, który odbył się w Krakowie, to zaraz sobie do tego przejdziemy. W każdym razie no, to oznaczało zerwanie nie tylko z żydowską rodziną, ale w ogóle więzi rodzinnych, bo to był jakby podwójny mezalians, tak? Żyd żenił się z chrześcijanką, a na dodatek człowiek zamożny z rodziny dobrze sytuowanej no, poślubiał osobę bardzo ubogą, więc to była też pod względem majątkowym wszystko jakby było przeciwko nim, a oni jednak no, byli razem. I owocem tego związku była właśnie przez wszystkich pamiętana jako Nusia Stanisława, która urodziła się w 1917 roku. Tutaj mamy zdjęcie komunijne Nusi, bardzo piękne, a z prawej strony mamy akt ślubu kościelnego Emila i Anieli z domu Łabuz. Zarówno te chrzty, jak i sakrament małżeństwa zostały zawarte w Krakowie, w parafii świętego Stanisława na Dębnikach, która istnieje do dziś. No, prawdopodobnie dlatego, że Rosenstock miał w Krakowie willę, mieszkał tam, później pewnie z tej willi korzystali ci pasierbowie, jak sądzę, bo on przyjął jakby za swoich tych chłopców i wszystkich ich wykształcił. Ale to zaraz sobie do tego przejdziemy. Tutaj mamy z lewej świadectwo chrztu właśnie Nusi, a z prawej Nusia, mniej więcej pewnie to będzie właśnie tuż przed wojną, jak sądzę, patrząc na tą fotografię, czyli taka właśnie dziewczyna, młoda dziewczyna, która ukończyła szkołę, rozpoczęła studia, ale tu po kolei mamy troszkę inaczej, to jeszcze wspomnimy o tych synach, tak? Emil wychował i wykształcił tych synów Bednarczykowej. Jeden z nich został lekarzem, ten z prawej strony na fotografii, dr Rudolf Bednarczyk, który był nie tylko zasłużonym lekarzem, ale też działał tutaj w partyzantce i stworzył prawdopodobnie jedyną podziemną stację krwiodawstwa. Gdzieś najpierw w okolicach Mszany, a później Jordanowa, kiedy musiał uciekać, się ukrywać. Natomiast w centrum jest fotografia najstarszego syna, Stasia. Jest to fotografia i dowód tożsamości, chyba legitymacja kolejowa to będzie, tak, bo polskie koleje państwowe i właśnie stanowisko służbowe ojca, starszy komisarz, inżynier Rosenstock Emil. Niestety Staś miał bardzo tragiczną historię, mianowicie podczas nauki w gimnazjum jakiś kolega przyniósł z domu broń ojca i podczas zabawy
jakiejś głupiej zupełnie postrzelił Stasia i Staś niestety zginął wówczas. Ale jakby pamięć o nim trwa i może możemy zdradzić taką okoliczność, że pani Małgosia ma na ścianie portret tego swojego, jak to powiedzieć, przyrodni brat mamy, prawda? Tak można powiedzieć, tak. Jeszcze był Władysław i Roman. Jeden z nich był prokuratorem, drugi cukiernikiem. Także wszyscy jakby mieli dzięki temu, że ich mama wyszła za Emila Rosenstocka, mieli zapewnioną przyszłość na pewno lepszą niż gdyby to nie miało miejsca. Nusia ukończyła renomowane gimnazjum sióstr Urszulanek w Krakowie i tutaj mamy właśnie tablo z lat 35-40, czyli już podczas wojny to gimnazjum kończyła i to jest właśnie jej powiększona fotografia z tego tablo szkolnego. Sama Nusia jest trzecia w pierwszym rzędzie od góry. Po zdaniu matury Nusia rozpoczęła studia na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Uniwersytetu w Krakowie na Wydziale Rolniczym. Tak zastanawialiśmy się, skąd takie zainteresowania i doszliśmy do wniosku wspólnie właśnie z córką, że prawdopodobnie było to związane z nadziejami, że przejmie kiedyś ten majątek swoich dziadków, majątek ziemski w Pysznicy. Bo początkowo tam były oczywiście zerwane relacje, ale po iluś tam latach miała okazję poznać rodzinę ojca. Ale te nadzieje pokrzyżowała wojna. Wybuchła wojna. Nusia w bardzo wielu wspomnieniach przedstawiana jest jako ta osoba, która również włączała się w działalność podziemną, przewoziła z Krakowa gazetki, leki, pomagała właśnie doktorowi Rudolfowi w punkcie sanitarnym, prowadziła tajne komplety. Po latach okazało się, że uczyła mojego tatę, który wówczas był małym chłopcem w pierwszej klasie, jak wybuchła wojna, ale również taki wątek rodzinny się pojawił. W Mszanie Dolnej Rosenstockowie mieli willę Stacha na Obłazach, która istnieje do dziś i wiemy też, że to miejsce stało się centrum też działalności podziemnej. Pan Aleksander Kalczyński opisywał, że praktycznie Emil oddał do dyspozycji właśnie tutaj organizacji młodych ludzi, którzy prowadzili tu działalność niepodległościową, że tam przybywały różne osoby i z Krakowa, i nie z Krakowa, i nielegalnie pomagał, przechowywał także właśnie różne osoby pochodzenia żydowskiego. To było też miejsce, gdzie przyjeżdżali kurierzy podczas przerzutów osób czy różnych materiałów na Węgry i inne. I z lewej strony mamy fotografię Nusi właśnie w tej willi, a z prawej widać ten budynek, zaraz go pokażemy, jak on wygląda obecnie, bo istnieje do dziś. O, to jest właśnie ta willa obecnie. Ona jest tak jakby na wysokości nad stacją Orlen, tylko oczywiście za rzeką i na Obłazach. Tak się to nazywa, tak, na Lachówce, tak. Tam po wojnie pamiętam, znaczy ja nie pamiętam po samej wojnie, ale pamiętam taki z dzieciństwa wspomnienia, że tam jacyś byli zakonnicy, jacyś księża. Tak. I pamiętam, że nieraz tata mnie za rękę prowadził, szło się przez taką kładkę drewnianą na mszance, to było na skróty od nas i tam uczestniczyliśmy w mszy świętej niejednokrotnie, zupełnie nie będąc świadomi historii, jaka za tym kryje i nie myślałam nigdy, że będę kiedyś o tym opowiadała, o tej historii tragicznej właścicieli, prawda? No nie możemy zbyt długo pozostać przy tej jednej rodzinie i tych beztroskich latach przedwojennych, bo no, trzeba opowiedzieć, co działo się dalej.
15 czerwca 1942 roku Niemcy nakazali gminie żydowskiej sporządzić listę wszystkich Żydów, którzy przebywali, zamieszkiwali w tym czasie w Mszanie Dolnej. Na tej liście znalazły się również osoby pochodzenia żydowskiego, które były katolikami, w tym Emil z córką. Kiedy zobaczył to, zrozumiał, że ma bardzo mało czasu, żeby uratować swoją ukochaną córkę. I tutaj kluczową rolę odgrywa profesor Kaszyczko z Krakowa, profesor Mikołaj Kaszyczko, który był łacinnikiem, bardzo ważną, zasłużoną postacią. Znajduje się w wielu wykazach, wspomnieniach. Zaraz wam pokażę fotografię, gdzie stoi na jakiejś, pozują profesorowie gimnazjalni, między innymi znani tacy, którzy wydawali podręczniki, na przykład profesor Klemensiewicz. Kto jest humanistą, to wie, że to jest wielka postać dla historii literatury polskiej, prawda? No i teraz nie wiemy bardzo dokładnie, jak to było. Takie były też dywagacje, że być może Kaszyczko był wychowawcą tego Stasia, który został postrzelony. Ale trochę się to nie zgadza, nie zgadzają się za bardzo lata jego pracy w gimnazjum Sobieskiego, gdzie Stasiu uczęszczał. On wtedy miał pracować gdzie indziej, ale nie mamy pełnej dokumentacji. Być może, że to było tak, być może było inaczej. Po prostu te rodziny się zaprzyjaźniły. Kaszyczko z żoną przyjeżdżali do Mszany i powstał w głowie Emila niesamowity plan. Otóż, ponieważ mama Nusi była chrześcijanką, rdzenną katoliczką, nie miała żydowskiego pochodzenia, trzeba było znaleźć kogoś, kto przysięgnie przed sądem, że to on faktycznie jest ojcem Nusi. W tym był jedyny ratunek. Oczywiście właśnie profesor Kaszyczko, za zgodą swojej żony, też musimy wspomnieć tą osobę, oni sami byli bezdzietnym małżeństwem. W każdym razie oświadczył, że Stasia jest jego córką, że jest owocem jego romansu. Kiedy on tutaj przyjeżdżał do Mszany, dało się to jakoś tam uprawdopodobnić. Na pewno poszły za tym jeszcze jakieś środki finansowe, bo Niemcy też głupi nie byli, ale sądzę, że zarówno ta droga właśnie prawna, jak i odpowiednio wsparta zapewne jakimiś środkami finansowymi spowodowała, że już 7 lipca, czyli 3 tygodnie po sporządzeniu tej listy, Emil miał już potwierdzenie sądowe Sądu Grodzkiego z pieczęciami niemieckimi, że ojcem Nusi jest Mikołaj Kaszyczko. Nusi zmieniono nazwisko na Kaszyczko, dopiero wiele lat po wojnie ona wróciła do tego swojego starego nazwiska i ona w tej sytuacji stawała się 100% katoliczką i w ten sposób, tak jak wspomniałam na początku, szalony plan, brawurowy, ale uratował swoją ukochaną córkę. Tutaj na zdjęciu mamy właśnie państwa Kaszyczków i profesor Kaszyczko z Nusią właśnie, więc to rzeczywiście oni musieli się znać i przyjaźnić i w tej chwili próby zachował się no, po prostu wspaniale. Chcemy też w jakiś sposób właśnie tą jego osobę uczcić, bo można powiedzieć, że właściwie od niego to zależało, że ona została uratowana. To też nie było takie proste zdobyć się na taką rzecz. Nie wiadomo, jakie mogły być konsekwencje, prawda? Na szczęście wszystko się dobrze skończyło, znaczy o tyle dobrze, że Nusia została uratowana. I tutaj mamy właśnie profesora Kaszyczkę z tabla gimnazjalnego oraz właśnie profesorzy gimnazjalni. Niebieską obwódką mamy zaznaczonego pana profesora Kaszyczkę, a obok niego właśnie stoi słynny profesor Zenon Klemensiewicz. Tutaj jest właśnie fragment tej słynnej listy, która oddała nam ogromne zasługi, także i teraz, kiedy przygotowaliśmy listę osób, które chcemy upamiętnić na Pańskim. Ona nie jest ścisła, zawiera różne błędy, ale to jest jeszcze inna kwestia. W każdym razie tutaj widać wyraźnie, że obydwoje, Rosenstock Emil i Stanisława, są na tej liście umieszczeni. Po wojnie nieliczni ocaleni, kilka osób ocalało w różny sposób.
na tej liście nanieśli uwagi. Jeśli ktoś nie zginął 19 sierpnia, to został taki ptaszek zaznaczony. Te osoby nie wszystkie przeżyły, niewiele z nich przeżyło, ale wiemy, że nie zginęły wtedy, tylko później. Natomiast przy Nusi mamy adnotację żyje, nawet w Mszanie. Emil uratował córkę, sam jednak podzielił los mszańskich Żydów. Niedawno trafiliśmy na dodatkowy, przykry na pewno, przykrą informację. Otóż udało nam się przetłumaczyć z języka niemieckiego akta sądowe sprawy przeciwko zbrodniarzom hitlerowskim, tutaj właśnie z Nowosądecczyzny, która odbywała się w Bochum. I tam mamy taką adnotację świadka, że przed jeszcze samą egzekucją Niemcy, jak wiemy, to już mówiliśmy wielokrotnie, oddzielili grupę młodych mężczyzn, około 150 do dalszej pracy. Większość z nich zginęła, ale kilku przeżyło i oni byli właśnie ważnymi świadkami, bo oni byli podczas egzekucji. I jeden z nich, Samuel Grünberg, powiedział takie słowa. Po utworzeniu tego ostatniego komanda, ostatnie komando to było jeszcze oprócz tych 150, jeszcze wzięto 10 młodych Żydów, którzy mieli zająć się porządkowaniem mienia żydowskiego, tak? Czyli właściwie mieli być narzędziem rabunku pod ostrzałem niemieckim. I napisał tak, po utworzeniu tego ostatniego komanda Żyd o nazwisku Rosenstock zgłosił, zameldował, bo jego wyznaczono, żeby tych 10 gdzieś tam ustawił i zameldował, że jest 10 ludzi, za co został pobity przez Hamana, który powiedział, Żydzi nie są ludźmi. Taki dodatkowy, zastanawiałam się, czy to w ogóle przytaczać, ale mamy tak niewiele wspomnień, relacji, że zdecydowałam się umieścić też tutaj to wspomnienie. To pokazuje też ten dramat ojca, który z jednej strony swoją miłością, determinacją, wolą walki uratował ukochane dziecko, ale sam jeszcze tak został sponiewierany przed śmiercią. Emil Rosenstock w chwili śmierci miał zaledwie 62 lata. Ponieważ był katolikiem od wielu lat, praktykującym, zaangażowanym w życie religijne miasta, jego nazwisko znalazło się na pomniku ofiar, który znajduje się w centralnym miejscu cmentarza katolickiego w Mszanie Dolnej. I tam są wypisane ofiary terroru hitlerowskiego i stalinowskiego, które zginęły. I na tej liście, na takich płytkach poniżej właśnie tego Krzyża Wielkiego, gdzie się odbywają zwykle uroczystości różne niepodległościowe, i właśnie pod numerem 33 znajduje się inżynier Emil Rosenstock. Na tych tablicach znajdują się jeszcze dwa inne nazwiska. Jest Anitka Sperber i jest właśnie pani Śliwińska. Nie ma tej rodziny Beresów, o której zaraz powiemy. Zastanawialiśmy się dlaczego. Być może dlatego, że oni sprowadzili się do Mszany chyba niedługo przed wojną, kilka lat przed wojną. No i po prostu nikt nie pamiętał o tym, nie wiem, bo na pewno dziewczynki chodziły do szkoły i mamy na to, zresztą już o tym było tutaj wspominane, ale Beresowie się nie znaleźli, natomiast te 3 osoby są. I to jest chyba jeden z ostatnich portretów Emila, który tu widzimy po prawej stronie. I teraz właśnie przy właściwie każdej z tych historii mamy do dodania jeszcze te fragmenty wspomnień Sebastiana Flizaka. Tutaj on jest pokazany z prawej strony podczas wywiadu z góralami, bo on był etnografem, zajmował się tutaj dokumentowaniem historii regionalnej. I dotarliśmy do takich jego wspomnień, tylko to nie są wspomnienia, które on pisał podczas wojny lub bezpośrednio po wojnie. Te wspomnienia zostały zapisane w 1976 roku, czyli 34 lata później. I ja podchodzę do nich z dużą dozą ostrożności, bo wydaje mi się, tak zresztą rozmawiałam z panią, która nam pomogła znaleźć te dokumenty, która jest historyczką i ona też jest zdania, że to jest raczej zapis tego, jak to było w Mszanie pamiętane,
niż samych suchych faktów. Te zastrzeżenia są dlatego, że tak jak mówię, no nie do końca nam się wydają one w 100% prawdziwe. Być może, nie wiemy, nie rozstrzygamy. I Flizak pisał tak. Inżynier Emil Rosenstock, poważny obywatel mszański, w przeddzień masakry prosił aptekarza Franciszka Frasia o truciznę. Chciał się otruć. Jestem katolikiem i religia moja zabrania pomagać do odebrania sobie życia, odpowiedział aptekarz. Na placu kaźni Gelb podobno wyprosił go od śmierci i ująwszy za rękę odprowadził na miejsce oddalone od potoku krwi i stosu zabitych. Lecz Rosenstock wyczerpany nerwowo omdlał i upadł. Dojrzał to gestapowiec i wystrzałem z pistoletu go dobił. Nie wiemy, czy to tak rzeczywiście było, czy jeszcze inaczej. No, faktem jest, że Emil zginął i spoczywa wśród innych mieszkańców Mszany i nie tylko Mszany na Pańskim. Druga rodzina to jest rodzina Szperberów. To jest też ciekawa rodzina, ponieważ ojciec Anitki, czyli tej dziewczynki, o której jako jednej z pierwszych katoliczek tutaj mszańskich usłyszeliśmy, był w Mszanie komornikiem sądowym. Być może, że przyjął chrzest, został katolikiem właśnie z tego powodu, żeby mógł pełnić taką funkcję państwową. Nie wiemy. Być może była to potrzeba serca, nie znamy jego motywacji, ale sytuacja ciekawa jest o tyle, że chrzest przyjął on i Anitka, czyli jego córeczka, natomiast matka nie przyjęła chrztu. Ona została zamordowana jako Żydówka, oni podzielili jej los, to znaczy Anitka podzieliła jej los, bo dokładnie co się stało z ojcem, czyli z tym Stanisławem Szperberem, nie wiemy. Wiemy, że on uciekł gdzieś z Mszany, nie było go tutaj podczas okupacji, podczas zagłady. Nie udało nam się wyśledzić dalszych jego losów. W każdym razie na miejscu w Mszanie podczas okupacji została żona jego, Olga Szperber, i ta córka Anitka. Tutaj jest powiększenie, niezbyt wyraźne, bo to jest z tego zbiorowego zdjęcia, ale i tak cieszymy się, że możemy tą twarz zobaczyć. No i tak jak już wspomniałam, przyjął chrzest razem z córką. Ta córka urodziła się w 1928 roku. W kronikach szkolnych figuruje jako Anna Maria, ale wszyscy nazywali ją Anitką. My też tak usłyszeliśmy jej historię pod tym imieniem. Podobno był duży konflikt między tą Anitką a mamą, bo Anitka była bardzo zaangażowaną katoliczką, miała często przystępować do sakramentów. No i o to się z mamą podobno kłóciły. No, też według relacji różnych pogodziły się właśnie w obliczu śmierci, którą poniosły wspólnie. Jedna jako Żydówka, która nie zmieniła wiary, druga jako chrześcijanka, której niestety to nie uratowało. I tutaj właśnie mamy u góry zapis z kroniki szkolnej. Szperber Anna, urodzona w Krakowie w 1928 roku i w tej rubryczce drugiej wąskiej jest zapisane wyznanie. No i mamy rzeczywiście Rzymkat, wyznanie rzymskokatolickiej. Mieszkały przy ulicy Piłsudskiego, no i rodzice Stanisław i Olga są tutaj zapisani. Nie wiem, na ile Państwo tam widzicie dobrze na rzutniku, ale Anitka właśnie jest otoczona takim niebieskim owalem na jednym i drugim zdjęciu. To są te zdjęcia właśnie z czerwca 1942 roku, czyli no 2 miesiące przed dramatem, tragicznym końcem Anitki i innych osób żydowskiego pochodzenia w Mszanie Dolnej. I znów mamy tą listę, na której właśnie znalazła się wspólnie z mamą Szperber Olga, urodzona w 1904 roku, i Anna Maria w 1928 roku. Szperberowie mieszkali tutaj bardzo niedaleko, rzut beretem można powiedzieć u państwa Dobrowolskich na folwarku. Tam również mieszkała jeszcze inna rodzina ochrzczonych Żydów, Gottliebowie, o których powiemy za chwilę. I znów mamy tą relację Flizaka, przypomnę 34 lata po tych wydarzeniach, więc nie wiemy, na ile one są rzeczywiście wiarygodne, ale
ponieważ takie istnieją, to również chcemy Państwa z nich zapoznać. Flizak pisze tak. Na pomniku ofiar terroru i zbrodni Gestapo na cmentarzu w Mszanie Dolnej wyrytych jest 54 nazwisk. Przy liczbie porządkowej 45 czytamy nazwisko Anny Szperber. Była to dziewczynka w wieku 12 lat, tak naprawdę 14, córka komornika sądowego. Szperber był neofitą. W czasie okupacji przebywał za granicą. Żona zaś podawała się za bezwyznaniową. Między matką a córką panował ostry antagonizm, bo Anita, to jest Hanusia, była katoliczką praktykującą, w piątki chodziła do spowiedzi, komunikowała się, za to matka bardzo jej nie lubiła. A jednak w obliczu śmierci Anita pozostała dzieckiem wiernym matce. Za wstawieniem się gelba gestapowcy zdecydowali się zostawić ją przy życiu, ale dziewczynka stanowczo odrzuciła tę łaskę, mówiąc, gdy moja mamusia idzie na śmierć, to i ja żyć nie chcę. A matka zaś żegnała się z nią słowami, przepraszam cię dziecko za grzech, który popełniłam względem ciebie, żem cię miała. Anita trzymała w rękach krzyż, który gestapowcy chcieli jej odebrać, nie wypuściła go jednak z rąk i za matką żywa wskoczyła do dołu. No, bardzo plastyczny obraz, ale wydaje nam się, że nie do końca to było możliwe, zwłaszcza, że Flizak nie był obecny podczas egzekucji, a wiemy, jak powstają różne takie legendy miejskie, relacje, każdy coś tam dołoży. Być może to był też sposób oswajania mieszkańców Mszany z tą straszną tragedią. Takie dopowiadanie różnych takich właśnie w jakiś sposób łagodzących, chwytających za serce opowieści. I rzeczywiście tutaj mamy Anitę Szperber jako Szperber Anna w tej pierwszej kolumnie na samym dole, na tym samym pomniku, na którym również upamiętniony jest Emil Rosenstock. I kolejna rodzina, czyli Beresowie. Tutaj mamy tą drugą dziewczynkę, o której mieliśmy na początku wspomniane w kronice, że koleżanki zamówiły mszę świętą za jej duszę. To jest Krysia Beres, urodzona w 1931 roku. Ona również mieszkała przy ulicy Piłsudskiego. Była 3 lata młodsza, chodziła do 4. klasy. Miała jeszcze siostrę Marysię, która jest na liście też, tej liście, którą będziemy pokazywać za chwileczkę. Nie wiemy zbyt wiele o tej rodzinie, kim byli rodzice. Wiemy, że urodziła się w Krakowie i kronika szkolna podaje, że ojciec miał na imię Zenon, a mama także Krystyna, ale na liście tej sporządzonej przez Judenrat, która posłużyła Niemcom później na pańskim, figuruje jako Maria Klara, ta mama. Ale zdarzało się, że Żydzi nosili podwójne imiona, takie bardziej żydowskie i bardziej katolickie, więc pewnie ta Krystyna. Ojca na liście nie ma. Czyli albo tak jak Szperber wyjechał, uciekł, albo go nie był po prostu w Mszanie, a może nie żył już. Niestety nie wiemy tego zbyt dokładnie. Wiemy, że ta rodzina mieszkała na Słomce w pobliżu domu właśnie profesora Flizaka. To nam powiedziała pani profesor Kobylińska, która pamiętała, miała się przyjaźnić z dziewczynkami, obydwoma siostrami beresównymi. I właśnie na liście mamy mamę i Marysię i Krysię, a ojca nie ma. One oczywiście wszystkie 3 zostały również, podzieliły los tragiczny 19 sierpnia 1942 roku pozostałych osób żydowskiego pochodzenia. I teraz mamy kolejną rodzinę. To jest właśnie ta rodzina. Na poprzednim spotkaniu mówiliśmy, jak bardzo jesteśmy wdzięczni pani Łucji Malec-Kornajew, która była gościem poprzedniego spotkania, ponieważ właśnie dzięki niej mamy szczegóły dotyczące historii tej rodziny oraz fotografie i dokumenty, ponieważ Gottliebowie, którzy byli mieszkańcami Krakowa, w 1941 roku przenieśli się do Mszany, licząc prawdopodobnie, że może tutaj łatwiej się ocalą. I z nimi mamy taki kłopot, że jakby nie mamy nigdzie dokumentów potwierdzających, że oni byli katolikami. Ale mamy relacje, między innymi pan Kalczyński o tym pisze. Ojej, za daleko mi poszło. Jak mam cofnąć tylko? A po prostu, dobrze, właśnie. Również pani Olga Ilukiewicz. No i jeszcze jest taki jeden drobny szczegół, że ich córeczka
miała nosić medalik i pani Dobrowolska, która bardzo się zżyła z tą rodziną, goszcząc ją u siebie, upewniała się jeszcze, czy masz Boziusia na szyi, kiedy właśnie wychodzili na tą zbiórkę tragicznego dnia 19 sierpnia. Natomiast jakby nie mamy dokumentów, tak, przyjęcia chrztu, tak jak mamy przy Rosenstockach na przykład, tutaj nie mamy takich dokumentów, jedynie te relacje, że oni także przyjęli katolicyzm. Marcel Gottlieb był krakowskim adwokatem, który poślubił Helenę. Ona była z domu Klein i tutaj też mamy podobną sytuację, troszkę może nie aż tak drastyczną jak przy państwu Rosenstockach, ale to też był mezalians, gdyż rodzice Marcela, jedynaka, wypieszczonego, bogaci ludzie, którzy najpierw mu opłacili studia, potem mu zakupili w centrum Krakowa gabinet adwokacki, no nie zgadzali się na jego ślub z tą Heleną, nawet się zachowały różne tam akta sądowe, w których się później sądzili. No mniejsza z tym. W każdym razie mieszkali w Krakowie. Jest taka cała obszerna korespondencja między właśnie Marcelem a władzami okupacyjnymi Krakowa, które nakazywały mu przenieść się do getta. On tam jakieś dostarczał różne dokumenty, odwoływał się i tak dalej. Robił wszystko, żeby tą rodzinę uratować. W końcu w jakiś sposób, być może również poparty majątkiem, udało mu się zdobyć zezwolenie na wyjazd z Krakowa do Mszany i tutaj właśnie mieli przyjechać w 1941 roku razem z teściową, czyli matką Heleny, która miała na imię Bertą Klein. Bywali tu już wcześniej na wakacjach, więc stąd po prostu wybrali ten adres. Nie wiemy niestety, co stało się z Bertą Klein, ponieważ jej na tej liście nie ma. Czyli albo musiała gdzieś wyjechać jeszcze z Mszany, albo może po prostu zmarła podczas okupacji. W każdym razie jej nie ma. Mamy tylko właśnie Marcela z Heleną i z tą 2,5-letnią córeczką, która raz jest określana jako Maria, ale wszyscy ją zapamiętali jako Karinkę i w niektórych dokumentach również figuruje jako Karinka. Ta fotografia, którą tu widzimy, to są wakacje przed jeszcze 1942 rokiem, czyli czerwiec 1941 roku. Widać, że tych ludzi nie obejmował nakaz przemieszczenia się do przeludnionego rynku, gdzie było takie otwarte getto. Dziecko sobie beztrosko na jakimś kocyku z jakimiś zabawkami jeszcze przebywa. No a za rok niestety dosięgnie ją też historia. No i tak jak już powiedziałam, ci rodzice właśnie Marcela byli zamożni, mieli kamienicę obecnie przy Bogusławskiego w Krakowie, a Marcel miał kancelarię adwokacką, osobne mieszkanie przy ulicy Michałowskiego. I taka jeszcze ciekawostka, że jego wielkim hobby była fotografia. I w Mszanie ludzie nawet w ogóle nie wiedzieli, że on był adwokatem z zawodu. Wszyscy nam mówili, że on był fotografem. Prawdopodobnie z tego się tu utrzymywał, ze swojej pasji i zachowały się różne fotografie. Również zdaje się mamy pani Hani przepiękna, artystyczna fotografia. On rzeczywiście miał talent ewidentny. Pani Hania nam pokazywała zdjęcie swojej mamy wykonane właśnie przez Marcela Gottlieba. Helena pracowała jako urzędniczka w firmie w Krakowie. No i tak jak mówię, do końca nie została zaakceptowana przez rodziców Marcela, gdyż była za biedna. A też taki paradoks, bo oni byli 6 lat małżeństwem i nie mogli się doczekać dziecka. I ta maleńka urodziła się już niestety podczas okupacji w kwietniu 1940 roku. Tu jest takie bardzo wzruszające zdjęcie, które mamy z kolei od pani Ani Kadłubkowej, która to razem z panią Dobrowolską, tak, z panią Halinką Dobrowolską, czyli babcią pani Łucji Malec-Kornajew, woziły tą Karinkę w wózeczku, niańczyły ją. Ta dziewczynka była takim po prostu oczkiem w głowie tutaj okolicznym, ukochanym przez wszystkich.
Ania Pindela była, wówczas się nazywała Pindela, a teraz pani Ania Kadłubkowa. I właśnie też jedno z ostatnich zdjęć, kiedy tu mamy Karinkę przy wózeczku, w tle tam widać za nią mamę i dom właśnie na folwarku w Mszanie Dolnej. Kisielów, tak? Aha. To ja myślałam, że to jest, jak się nazywa? Nie. Aha, i po prostu w tle jest. I w tle jest. Tak. Tutaj mamy kolejny dowód tego, jak bardzo zżyli się ci ludzie z gospodarzami. Mianowicie jest fotografia wykonana przez ojca Karinki z dedykacją. Cioci Dobrowolskiej, kochająca Karinka. No i data 22 marzec 1942 roku, czyli 5 miesięcy później już Karinka nie żyła. I właśnie podobno, ona pewnie zaczynała wtedy może mówić i podobno tak mówiła Ti, no i wszyscy ją nazywali Ti, dlatego jest taka dedykacja cioci Dobrowolskiej. No prawdopodobnie ręką mamy albo taty pisana ta dedykacja. Natomiast ta fotografia, którą już wcześniej prezentowaliśmy, to mamy u góry, jest napisane Mszana Dolna 41-42, ale na dole jest dokładniejsza data, 19 czerwca 1941 roku, czyli rok i 2 miesiące dokładnie przed Pańskim. Tutaj mamy znowu kolejne piękne zdjęcie Heleny, którą wykonał prawdopodobnie Marcel. On wykonał właśnie swojej rodzinie dużo zdjęć, a sam został jedynie na tym zdjęciu legitymacyjnym z dokumentów, chyba że to jego przedstawia ta karykatura, którą tutaj mamy obok. Ona została narysowana na odwrocie zdjęcia żony. No i teraz się zastanawiamy, czy to żona była tak uzdolniona i narysowała karykaturę męża, bo ewidentnie to są jego rysy, czy to jest jego autokarykatura, tego się niestety nie dowiemy, bo ci ludzie zginęli. Ale taka też ciekawostka. Tutaj mamy całą serię różnych dokumentów, też z czasów okupacji, do uzyskania dowodu osobistego, a później Ausweisu, czyli tego niemieckiego dowodu tożsamości, analogiczne również dokumenty jego żony. No i znów znajdują się na tej liście Gottlieb Marcel, Helena i Maria, czyli tutaj Karinka figuruje jako Maria. Wiemy z różnych relacji, że oni liczyli na to, że się jakoś wykupią Gelbowi. Mamy wielokrotne relacje mówiące o tym, że ofiarowali mu jakieś środki pieniężne, srebra, jakieś dywany i tak dalej. On miał im obiecywać do końca, żeby przyszli na tą zbiórkę, nic się im nie stanie, ale oczywiście to nie była prawda. Kiedy właśnie żegnali się, pani Dobrowolska rozpłakała się, rozczuliła się, przytulając Karinkę, a Helena miała wtedy powiedzieć: proszę mi nie rozczulać dziecka, bo my tu niedługo wrócimy. Czyli byli pewni, że się uratują. Niemcy nie zważali na fakt chrztu. Mała Karinka miała na szyi medalik z jak mówiła Bozią, ale nie miało to dla nich znaczenia. Właśnie pani Łucja wspominała, że babcia opowiadała, że pytała jeszcze: Karinko, masz Boziusia? No i Karinka tam właśnie miała pokazać, że ma. Podobno miała powiedzieć, ale Bozia nie da rady. Trochę to się też wydaje nie bardzo, żeby dziecko miało taką świadomość. No ale... No i tutaj znów mamy takie przeróżne relacje, że Gottlieb się próbował otruć, że początkowo Gelb go uratował i zabrał z tego miejsca zbiórki. Jak tam do końca się rozgrywały te dramatyczne wydarzenia, pewnie nie dojdziemy, ale faktem jest, że wszyscy zginęli na Pańskim i spoczywają w tej zbiorowej mogile. Z obowiązku kronikarskiego przeczytamy tą relację Flizaka, ale tak jak mówię, trzeba to brać pod uwagę, że być może nie wszystko tam do końca tak było. Doktor Maurycy Gottlieb, adwokat i literat, przyjechał do Mszany z żoną, dzieckiem i teściową. Zamieszkali w domu Stanisława Dobrowolskiego na ulicy 1 Maja 530. Pokładał nadzieję ocalenia na osobistej znajomości z Gelbem. Znajomości podbudowanej realnymi, materialnymi środkami. Przymilał mu się, nadskakiwał, łudząc się, że będzie bezpieczny do końca wojny. Krótko przed katastrofą, jednego dnia późnym wieczorem przyjechał do niego jednokonnym wózkiem Gelb z Pospieskim. Pospieski to był komendant granatowej policji tutaj.
Po upływie godziny wyszli ci panowie, obaj dobrze obładowani różnymi przedmiotami, które na wózku złożyli. Gottlieb był bogaty, posiadał srebra stołowe, obrazy, kilimy kobiece, nie mówiąc o walutach. Nie żałował tego mienia w przekonaniu, że zapewnia sobie bezpieczeństwo do końca wojny. Pan Schiller ostrzegał go przed niebezpieczeństwem, ale nie wierzył mu. Nie chciał uciekać i opuszczać żony i dziecka. W przeddzień katastrofy Gottliebowie mieli zaproponować Dobrowolskiemu, żeby ich dziecko przyjął za swoje. Była to 3-letnia dziewczynka. No, faktycznie 2,5 roczku miała. Wszelako dobrowolscy z obawy, że za przechowywanie żydowskiego dziecka Niemcy wywrą zemstę na całej rodzinie, nie zgodzili się na tę propozycję. Następnego dnia, w czas rano, rodzina Gottliebów udała się na plac zbiórki. Doktor Marcel do końca niezachwianie wierzył, że nawet w ostatnim momencie ocalenie przyjdzie. Jego rodzinę pochłonął już dół, a on sam siedział rozebrany, palił papierosy i z gestapowcami rozmawiał, zapewniając ich, że rozkaz wyłączenia go od egzekucji już nadejdzie. Wreszcie żandarmi zniecierpliwieni postawili go nad dołem, zmusili zmieszać się z tymi, co nie mieli czym albo nie chcieli okupić się Goebbelsowi i Pospieskiemu. No, dlaczego mówię, że mi się to wydaje mało realistyczne? No wiecie, zabili mu żonę i dziecko, jedynych ukochanych jaką miał, a on zupełnie spokojny palił papierosa i czekał na ocalenie. No, nie mogę tego podważyć absolutnie, ale wydaje mi się, że to jest właśnie tak. Na pewno jakiś element legendy miejskiej tutaj się pojawił. I jeszcze pani Śliwińska raz figuruje jako Zofia, raz jako Anna, więc nie wiemy do końca, jak ona miała na imię. Wiemy, że była drugą żoną pana Śliwińskiego i że podczas egzekucji na Pańskim była w zaawansowanej ciąży w 9. miesiącu ciąży. Wiemy, że przyjęła chrzest po to, żeby wyjść za mąż za pana Władysława Śliwińskiego. W jednych źródłach mamy podane, że był ślusarzem, że mieszkał koło zakrętu. Inni mówią, że był tłumaczem w gminie, że mieszkał w Kasince. W każdym razie podzieliła los pozostałych osób pochodzenia żydowskiego. Tu mamy fotografię jej męża z lat 60., pod koniec lat 60. Ten starszy pan w czapce pokazuje właśnie sędziom z Bochum. Tutaj się odbywała wizja lokalna dla potrzeb tego procesu zbrodniarzy hitlerowskich w Bochum i on pokazuje miejsce, gdzie jego żona spoczywa wraz z innymi. To jest jedyna niestety fotografia, jaką mamy związaną z tą rodziną. No i tu znów widzimy, że pani Śliwińska znajduje się jako katoliczka, tak, na tej tablicy na cmentarzu chrześcijańskim, przy czym tu figuruje jako Janina, a na stronie, na liście tej, którą też zaraz zobaczymy, a nie ma. Ona była, nie mam osobnego zdjęcia listy, ale na liście figuruje jako Anna Śliwińska. I ta ostatnia historia, też nie wiemy, czy do końca prawdziwa, czy nie. Ona pochodzi wyłącznie ze wspomnień właśnie profesora Flizaka, więc ją tutaj przytaczamy. On twierdzi, że jeszcze inny adwokat z Krakowa, Wilhelm Goldblatt, który tutaj w Mszanie schronił się, przyjechał tutaj z grupą mieszkańców Krakowa, licząc jak wielu innych, że się tutaj ocali. I on miał, według relacji Flizaka, przyjąć chrzest nie po to, żeby się uratować, tylko po to, żeby ze spokojnym sumieniem na tą śmierć pójść. Rzeczywiście on był nawet szefem Izby Adwokackiej w Krakowie. Ja odnalazłam bardzo wiele dokumentów, gdzie pisał artykuły o reformie sądownictwa przedwojenne. Widać, że był rzeczywiście taką ważną osobą wśród prawników krakowskich. Był członkiem redaktora komitetu redakcyjnego właśnie takiej gazety Głos Adwokatów, tutaj jest wymieniony i są różne jego właśnie specjalistyczne artykuły. To był starszy człowiek urodzony w 1879 roku, czyli miał 63 lata, tak? Przed wojną to troszkę inaczej wyglądało, tak? I tą relację Państwu przeczytam. W tym czasie, gdy w Krakowie Niemcy tworzyli getto, kilkanaście osób z inteligencji żydowskiej schroniło się do Mszany w nadziei, że tu będą swobodniejsi, bezpieczniejsi.
Trzeba wymienić najpierw nazwisko adwokata Goldblata. Był on podobno przełożonym żydowskiej gminy wyznaniowej w Krakowie. Był to zdolny prawnik, pisywał w prasie fachowej artykuły z teorii prawa, co potwierdzam, bo dotarłam do takich artykułów. W Mszanie Dolnej zamieszkał u Józefa Rusnaka na Morgach. W przeddzień katastrofy postanowił się ochrzcić, ale żaden ksiądz nie chciał mu udzielić chrztu. Mieli to najsurowiej zabronione. Zwrócił się więc do świeckiego człowieka z prośbą o chrzest. Znalazł go w bezpośrednim sąsiedztwie. Był to człowiek w podeszłym wieku, bardzo religijny, z zawodu krawiec, nazwiskiem Wincenty Nawieśniak. Przekraczając próg jego mieszkania, Goldblat pozdrowił go po katolicku i wyjawił mu cel swego przybycia. Był on już przygotowany do przyjęcia chrześcijaństwa przez kobietę katoliczkę, gospodynię domu, w którym mieszkał. Nawieśniak ochrzcił go z zachowaniem całego rytuału kościelnego, zaczynając od pytania: czy chcesz przyjąć sakrament chrztu? Postarał się też o chrzestnych rodziców, nadał mu imię i z błogosławieństwem odprawił. Goldblat podziękował mu najserdeczniej i odszedł z wielką ulgą w sercu. Nazajutrz poszedł na miejsce stracenia bez lęku i śmierć przyjął niemal z radością, jak zapewnia naoczny świadek Józef Rusnak. No i to jest właśnie wspomnienie Sebastiana Flizaka z 1967 roku. To jest, proszę Państwa, tyle. Tych rodzin, tyle nam się udało odnaleźć. Niektóre te wiadomości są dość fragmentaryczne, nie do końca może 100% pewne, ale uznaliśmy, że to jest bardzo ważna część też naszej historii, żeby pokazać też tych ludzi, którzy tą tożsamość mieli podwójną w pewnym sensie, którzy być może chcieli odejść od swoich żydowskich korzeni, nie udało się im to, zostali potraktowani przez Niemców tak, jakby nadal pozostali Żydami i są ofiarami zagłady. I bardzo cieszymy się, że także ich nazwiska zostaną umieszczone właśnie na tej tablicy, którą stawiamy na Pańskim. To dosłownie teraz się dzieje. Wczoraj były kopane fundamenty, dzisiaj były zalewane. To jest ogromne przedsięwzięcie. Pan Krzysztofiak, który podjął się tego zadania, mówi, że jeszcze takiej tablicy nie robił, bo na jednej tablicy musi być około 1000 nazwisk, imię, nazwisko i wiek. I niektóre z tych osób, które zostały uznane za mszańskich katolików, znalazły się, przynajmniej tyle, że są wypisane właśnie na tym pomniku na cmentarzu katolickim, ale jak widzimy nie wszyscy. Więc jesteśmy bardzo szczęśliwi i wzruszeni, że możemy oddać im przynajmniej ten ostatni, jakąś taką ostatnią przysługę, żeby oni byli zapamiętani i żeby mieli przynajmniej to swoje imię, nazwisko na miejscu, który stał się ich wspólnym grobem zarówno Żydów, jak i katolików żydowskiego pochodzenia w Mszanie Dolnej. Z mojej strony tyle. Bardzo dziękuję, chyba że ktoś chciałby coś jeszcze dopytać. Tak, ale zanim będzie jeszcze czas na pytania, to zbliża się teraz pora rozpoczęcia szabatu. I jeśli ktoś z Państwa był w zeszłym roku na spotkaniu, które dotyczyło więzi chrześcijaństwa z judaizmem i słuchał uważnie, to może pamięta, że tak naprawdę szabat przez wieki był tym, co nas łączyło, bo aż do IV wieku chrześcijanie także świętowali szabat. I chcielibyśmy w jakiś sposób zaznaczyć ich początek za pomocą tego wspólnego dziedzictwa. Dlatego zapalimy teraz świece szabatowe i zachęcamy też Państwa do częstowania się chałką. A Kuba zagra dla nas hymn szabatowy, który zaprasza anioły na ten święty czas. I tak a propos, ten hymn został skomponowany przez kabalistów z Safedu w XVII wieku, a Safed to jest takie bardzo niezwykłe, mistyczne miasteczko w Ziemi Świętej i również Safedowi będzie jedno z naszych przyszłych spotkań poświęcone i już dzisiaj serdecznie zapraszamy. Więc teraz będzie hymn. Zachęcamy też do częstowania się chałką, a po hymnie będzie czas na pytania, komentarze, do powiedzenia, jeśli ktokolwiek z Państwa będzie jakieś miał. To jest taka modlitwa, którą rodziny żydowskie rozpoczynają szabat,
śpiewając właśnie taki hymn Shalom Aleichem, w którym zaprasza się anioły na szabat, bo szabat to jest taki święty czas, kiedy jakby w sposób szczególny Bóg jest obecny wśród nas, w naszym domu i przybywają anioły na szabat. I to jest właśnie, to są takie słowa modlitwy, przybądźcie wysłannicy aniołowie Najwyższego. Bardzo przepiękna modlitwa, którą się śpiewa, potem się błogosławi właśnie chałki, zapala świece szabatowe i zaczyna się uroczystość szabatu. Tak, i tak jak było obiecane, teraz jest czas dla Państwa, żeby zadawać pytania, komentować, dopowiadać. I tylko, tak jak zawsze przypominam, że bardzo prosimy, żeby Państwo podnieśli rękę, bo wtedy podamy mikrofon, dlatego że transmisji nas nie słyszą, jak nie ma mikrofonu i będzie słychać tylko odpowiedź, nie będzie słychać, na jakie pytanie ta odpowiedź była. Więc jeśli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, to prosimy o podniesienie ręki. Halo, halo. Dziękuję bardzo. Ja zastanawiam się nad tym, czy profesor Koszyczko z tej pierwszej rodziny od Niusi, czy jego spotkały jakieś konsekwencje, na przykład jakiś ostracyzm społeczny w związku z tym, że przyznał się do tego, że miał romans. Oczywiście zrobił to, żeby uratować Nusię, natomiast czy to w ogóle było wiadomo, czy wy może o tym wiecie i czy on w związku z tym miał jakieś nieprzyjemności z tego tytułu? Dokładnie o tym nie wiemy nic. Ja sądzę, że jego mogło uratować to, że no jednak to było środowisko krakowskie, prawda? Więc raczej tam był anonimowy i nie dotarło do nas nic na ten temat. Natomiast bardzo chcielibyśmy poświęcić mu osobny rozdział, który napiszemy na naszej stronie internetowej, ponieważ no, wydaje nam się, że zarówno on, jak i jego żona powinni w jakiś sposób być uhonorowani jako właśnie sprawiedliwi, prawda? Natomiast jedna smutna okoliczność, jaka go spotkała, dotyczy tego, że kiedy szukałam materiałów, znalazłam wspomnienia pana Jacka Kajtocha, nie działa? Działa. Polonisty znanego, tak, redaktora, dziennikarza, który był w późniejszych dużo latach uczniem profesora Kaszyczki i z takim smutkiem przeczytałam, że odwiedził go w mieszkaniu i że było widać, że ten człowiek żyje w biedzie, że jakoś tak było mu smutno, kiedy widział, że taki zasłużony profesor na emeryturze, no, powodziło mu się jakoś bardzo kiepsko, tak? Czyli
jakby za życia nie doczekał się żadnych nie tylko słów uznania, ale też klepał biedę. No prawdopodobnie to był gest szlachetnego człowieka, który uratował właśnie bardzo ważne życie. Natomiast jakby okoliczności więcej nie znamy. Jest bardzo trudno cokolwiek znaleźć po latach, tak? Także tyle dotarłam właśnie do jakichś artykułów, które mówiły o jego ważnej roli, zasłużeniu jako profesor właśnie łacinnik i nie tylko łacinnik, ale że właśnie pod koniec życia, to już chyba były lata 80. Kajtoch wspominał w takiej książce wspomnieniowej, że właśnie... Byłam u profesora Kaszyczki w Krakowie. Nawet każde urodziny były moje u profesora, ale nie odniosłam. To było takie mieszczańskie z bibelotami mieszkanie, trochę jak krakowskie takie, nie brakuje mi słowa, ale takie w sensie zaniedbania może, że natomiast no ja nigdy nie, przede wszystkim odpowiadając pani, nigdy nie była mowa o jakichś konsekwencjach wynikających z tego. I tak jak powiedziano, on był anonimowy, bo on mieszkał w Krakowie. Nic mi nie wiadomo o tym, żeby były jakieś konsekwencje. Nie, to nie było powszechnie znany fakt raczej. No. Tak wydaje, że to było właściwie w sferze tylko dokumentacji bardziej aniżeli. I tak Na pewno ważna postać, o której też bardzo, będziemy chcieli... ja też bym bardzo chciała. Tak. Pracujemy nad tym, ale mamy tyle przeróżnych wątków do ogarnięcia, ale leży nam bardzo na sercu to i na pewno kiedyś będzie coś więcej o panu profesorze Dziękuję. Kaszyczce. Dziękuję bardzo. Chciałam parę słów powiedzieć na temat nazwisk umieszczonych na tablicach na cmentarzu, na pomniku pomordowanych w czasie II wojny światowej. Był po ekshumacji zwłok z Kasiny Wielkiej i grobów w Mszanie Dolnej, gdzie groby, w których zginęli, byli pochowani, byli partyzanci czy dowódca, tak jak Władysław Szczypka, więc powstała wspólna mogiła w 1947 roku, która była zaznaczona takim krzyżem brzozowym, ponieważ pan Jania, artysta rzeźbiarz pochodzący z Mszany Dolnej, Władysław Jania, on zaprojektował pomnik. Więc ten pomnik został wybudowany w 1947 roku. I żeby powstał specjalny komitet budowy tego pomnika, bo potrzebne były fundusze i materiał, i rodziny tych pochowanych w tej mogile, one składały się finansowo na to, żeby powstał ten pomnik. Natomiast tablic nie było do lat 60. I pamiętam, że tablice były opracowane u państwa Schillerów, ponieważ pan Stanisław Schiller był przewodniczącym Miejskiej Rady w Mszanie Dolnej i tam spotykał z państwem Bednarczykami. Tu się właśnie przypomniała mi Elżunia, że pan Władysław Bednarczyk przychodził do państwa Schillerów z żoną. Moi rodzice, ponieważ pochowany w mogile był brat mojej mamy, Stefan Stabrawa, a mój tato Knapczyk Franciszek był tak jakby skarbnikiem. Rozliczał z budowy tego pomnika i później ustalali, ponieważ nie mieli pieniędzy na opracowanie tablic, więc wspólnie spotykali się u państwa Schillerów i z państwem Bednarczykami, z panią Gniatkową, mamą Małgosi i z domu Rosenstock i oni ustalali nazwiska, kto ma być umieszczony na tych tablicach. Więc jeśli chodzi o myłkę w imionach i stale mój tato mówił, że pan Rosenstock to był zasłużony mieszkaniec Mszany Dolnej. Dla Mszany zasłużony. On musi być na tych tablicach.
mimo że był pochodzenia żydowskiego. Natomiast te dziewczynki, które są wymienione, Szperber, Śliwińska, że oni byli, natomiast o nazwisku Beres nie było mowy. Nie wiem, czy nie mieli dokumentów, czy nie miał kto przypomnieć w latach 60. Tak, i zginęła razem z tym. I te nazwiska właśnie przypominają, że to były osoby przechrzczone na naszą religię katolicką, ale że z pochodzenia byli Żydami, więc pan Rosenstock jako zasłużona osoba dla Mszany, działająca w Mszanie Dolnej, pracująca, więc on musiał być umieszczony, natomiast te przechrzczone osoby były również umieszczone i stąd się znalazły te nazwiska na tych tablicach. Ale to było wspólnie ustalane z panem Bednarczykiem Władysławem, z jego żoną, bo zbierali się u państwa Schillerów. Natomiast jak chodzi o podawanie trucizny, to ja pamiętam, że moi rodzice opowiadali, że jedna osoba właśnie otrzymała od pana Frasia, jedynego aptekarza Mszanie Dolnej, truciznę i jak szedł na to miejsce kaźni, to zażył truciznę i zmarł. Ale jak się nazywał ta osoba, jak się nazywała, to nie pamiętam. W każdym razie było takie coś, że właśnie zażył truciznę, którą otrzymał czy zakupił w aptece i ten. Natomiast pamiętam, bo byłam na pogrzebie pana doktora Rudolfa Bednarczyka. Pogrzeb odbył się w Mszanie Dolnej i był pochowany w grobowcu państwa Kalczyńskich. I byłam na tym pogrzebie. Była w ogóle taka manifestacja, dlatego że doktor Rudolf Bednarczyk był zasłużonym lekarzem dla całej organizacji AK w Mszanie i okolicy. Był głównym lekarzem i wtedy to były lata, nie wiem, 70. W każdym razie była manifestacja olbrzymia na cmentarzu, bo był właśnie pochowany na cmentarzu naszym pan doktor Rudolf Bednarczyk. Natomiast nie wiem, potem został przeniesiony, jego ciało było przeniesione na inny cmentarz. Nie wiem, jest Maryna Kalczyńska. Wyszła, no właśnie, więc ona wie najlepiej. W każdym razie, jeśli chodzi o te rodziny Bednarczyków, Rosenstock, to były osoby, których szanowali mieszkańcy Mszany, bo to byli taka rodzina żydowska zasłużona dla społeczeństwa w Mszanie. Ja chciałam tylko zapytać, a co się stało z tą Marią? Nie, tą No. No, razem z matką zostały zabite na Pańskim. Aha, To jest ta dziewczynka, która miała z tym obrazkiem albo z krzyżem i one są pochowane tak samo na Pańskim razem z mamą. aha, czyli ten pan profesor... Nie, ale... O kogo Pani pyta? Bo... Właśnie, teraz ten... Nie, ten profesor... Z Krakowa, tak? To ma co dziecko, dziecko jakby... Tak. Tak. Co się z nią stało? To ona też... Nie. Nie, to No jest właśnie. pani Gniadkowa, pani Stasia Niusia Gniadek. Ona tutaj mieszkała w Mszanie Dolnej wiele lat, wyszła za pana Gniadka. A odwiedziła nas córka jej, pani Małgosia Gołaszewska, która tak, ona właśnie przeżyła. To jest właśnie ta jedyna osoba, która była uratowana i przeżyła. Ona mieszkała tutaj w Mszanie całe lata. No, tak. Przy Kolbeku, tak? A to już tak. No bo ja właśnie. chciałam właśnie zapytać... Tak. Pani Gniadkowie, no. A kiedy...
No a dawno zmarła ta pani? Miatkowa? Pani Małgosiu? No, dawno. To właśnie chciałam. Dobrze, że Tak, no. Ojciec ją uratował i zapewnił jej to, że miała życie, no, normalne, godziwe życie i no, pani Małgosia jest właśnie córką. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytania? Coś się nasunęło? To w takim razie dziękujemy bardzo i na następne spotkanie zapraszamy Państwa już w lipcu. I tym razem będzie to takie bardziej aktywne spotkanie, bo będą to warsztaty pisarskie prowadzone przez Patrycję Dołowy. To jest autorka, pisarka, którą już gościliśmy w naszym projekcie w zeszłym roku. I tak a propos, gdyby ktoś z Państwa wtedy nie dotarł i nie miał jeszcze książki Skarby albo po prostu chciał zdobyć autograf, to bardzo zapraszamy, będzie okazja. Autorka obiecała, że postara się dojechać z zapasem egzemplarzy, a też przypominam, że książka Skarby ma wątki mszańskie i dlatego o tym w ogóle mówimy. Ale nie tylko mszańskie, tak. Nie. Pani Patrycja Dołowy nie tylko Skarby napisała, jest współautorką 3 innych książek i ostatnio wyszła niesamowita książka o kobietach walczących w powstaniu w getcie warszawskim i ona jest autorką jednego z rozdziałów i ta książka być może też będzie, to się czyta słuchajcie, jak najlepszy kryminał, bo jakby do tej pory pamięta się Edelmana, pamięta się nie wiem, Cukiermana, mężczyzn, okazuje się, że to są biografie kobiet, które narażały się jeszcze bardziej niż mężczyźni, dlatego że one łatwiej mogły, nie wiem, przenieść różne rzeczy, ze względów anatomicznych nie mogły być rozpoznane, tak jak mężczyźni. Więc są to niesamowite absolutnie historie, wiele z nich zginęło, ale jest też kilka osób, które przeżyły i właśnie pani Patrycja Dołowy jedną z nich opisała. Nie mogę sobie przypomnieć tytułu. Jak to jest tytuł? Przywiozłeś ostatnio tą książkę. W każdym razie być może będzie kilka takich ciekawych książek. Ale być może się wybierze też do nas główna redaktorka tego tytułu, pani Małgorzata Schneiderman. Właśnie, te książki wydało wydawnictwo Czarne i pani Monika Schneiderman ostatnio się z nami kontaktowała, że chciałaby właśnie do Mszany przyjechać, bo dużo słyszała o tym, co robimy i ją serdecznie zapraszamy, więc wtedy być może będzie okazja nabycia. Pani Patrycja wyobraża sobie to spotkanie w taki sposób, że każdy z uczestników będzie próbował pisać jakieś opowiadanie, jakąś historię, najlepiej na podstawie lokalnych historii, więc możemy wziąć, słuchajcie, na warsztat literacki choćby niektóre z tych historii tutaj opowiedzianych. No i ona tam jakieś ma swoje metody i sposoby. Sama chciałabym wziąć udział tym razem jako uczestnik i nie mogę się doczekać na te warsztaty. Także zapraszamy, ale one odbędą się w Urzędzie Miasta, bo tutaj będzie wtedy zajęte miejsce, więc to będzie oczywiście na plakatach, ale już od razu mówię, żeby ktoś się nie zagalopował tutaj niepotrzebnie, bo to będzie w tej dużej sali w Urzędzie Miasta. Tak, i oczywiście na te warsztaty też zapraszamy, niezależnie od wieku, więc i młodszych, i starszych. Myślę, że to jest akurat taki rodzaj zajęć, który się dla wszystkich nadaje. I tym zaproszeniem kończymy już oficjalną część spotkania i zamykamy transmisję, więc dziękujemy wszystkim, którzy nas oglądali, a Państwa zapraszamy jeszcze na poczęstunek, na rozmowę w kuluarach. Dziękujemy za obecność.